Cześć, to znowu ja, Mariusz. Dawno nie tworzyłem żadnych list, więc dzisiaj stworzyłem dla Was zestawienie aż 11 dobrych whisky na start, które moim zdaniem obowiązkowo trzeba spróbować. Lista ta powstała na podstawie moich indywidualnych doświadczeń i preferencji i podzieliłem ją na 4 kategorie. Mamy więc Szkoty, tak w wersji dymnej i niedymnej. Mamy bourbon, no i jest też irlandzka whisky. Zależało mi przede wszystkim na tym, aby każda ze znajdujących się tutaj butelek była dostępna. Czy to w sklepie wielkopowierzchniowym, czy w jakimś sklepie specjalistycznym, albo na barze. A skoro już o nim mowa, to zanim zdecydujecie się na zakup którejkolwiek z tych butelek, pójdźcie do takiego baru, poproście o którąś z tych pozycji i przekonajcie się sami, czy będzie Wam ona smakowała. W ten sposób unikacie kupowania czegoś, czego finalnie i tak nie będziecie degustować. I na pierwszy ogień idzie szkocka whisky Glenallachie, ta w wersji 12-letniej. Glenallachie jest produkowana w Speyside. Speyside to region, który skupia ponad połowę wszystkich szkockich destylarni, a za tę butelkę przyjdzie Wam zapłacić około 300 zł. Jeszcze kilkanaście lat temu Glenallachie można było spotkać głównie w takich blendach jak Chivas Regal czy Clan Campbell. Jednak po zmianie właściciela mam wrażenie, że w tej destylarni zaszła prawdziwa rewolucja. Nowy zarząd skupił się przede wszystkim na single maltach i na różnorakich finishach, w jakich tą whisky dziś możemy kupić. Mamy więc różnego rodzaju beczki po bourbonie, first fill, second fill, ogromne pancheony po sherry Pedro Jimenez, czy chociażby hogsheady po sherry Oloroso. Mamy różnego rodzaju wina, takie jak Marsale czy Rioche, no i oczywiście eksperymenty z różnego rodzaju dębiną, z których tworzy się beczki. Mam takie przekonanie i taką też obserwację, będąc w zeszłym roku w destylarni Benriach, że ta strategia jest tutaj na podobnym kierunku, no ale może to wynikać z tego, że właścicielem Glenallachie jest były właściciel właśnie destylarni Benriach. Myślę, że warto też o tym wspomnieć, że Glenallachie 12-letnia, czyli dokładnie ta edycja, w tym roku wygrała konkurs World Whisky Awards w kategorii najlepszego single malta na świecie. Ja z dużą dozą ostrożności podchodzę zawsze do różnego rodzaju konkursów, no ale to nie byle kategoria. Coś więc w tej whisky musi być. Przyjrzyjmy się zatem butelce, no i zobaczmy, jak ta whisky pachnie i smakuje. Patrząc na tę butelkę, mamy ładną, nowoczesną etykietę w fioletowym kolorze i wydaje mi się, że Glenallachie rok albo 2 lata temu przeszła rebranding. Tamten stary podobał mi się trochę bardziej, no ale idziemy z biegiem czasu. Na etykiecie informacja, że jest to whisky Glenallachie i jest to Speyside Single Malt Scotch Whisky, czyli whisky pochodząca ze Speyside. Whisky single malt z jednej destylarni, wyprodukowana tylko i wyłącznie ze słodu jęczmiennego w Szkocji. Następnie mamy informację o wieku, podpis master destylera, czyli Billego Walkera, informacje o tym, i to sobie bardzo cenię w niektórych whisky z tego zestawienia, że nie mają dodatku koloru, że nie są filtrowane na zimno, no i ich moc to 46, a nie na przykład 40%. Na rewersie krótka nota smakowo-zapachowa, informacja o tym, że jest to whisky 12-letnia, no i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o tę whisky. W zapachu ta whisky to niezła sherry bomba i prawdziwy sztos. Mnóstwo suszonych rodzynek, daktyli, ziołowości. Ja bym powiedział, że nawet goździków czy takiej lukrecji, gdzieś mi się tutaj te nuty wkradają. Jest całe mnóstwo takiego aromatu z beczek właśnie po sherry. W smaku czerwone owoce. Ja bym tutaj jeszcze powiedział, że taka kawa speciality mi się gdzieś pojawia. Może odrobina tytoniu czy czekolady. No i całe mnóstwo ziół. Jak na niewiele czasu, który tej whisky poświęciłem, uważam, że całe to zestawienie zapowiada się naprawdę nieźle. I kolejna w moim zestawieniu jest szkocka whisky single malt pochodząca z regionu Highland. Jest to whisky niedymna, za którą przyjdzie Wam zapłacić około 200 zł
i jest to whisky Deanston. Deanston swoją destylarnię ma obecnie w dawnej fabryce bawełny, przez co nie przypomina ona kształtem tradycyjnych szkockich destylarni, ale ten budynek jest na tyle specyficzny, że ja osobiście go w jakiś sposób zapamiętałem. Destylarnia do leżakowania swoich whisky wykorzystuje przede wszystkim beczki po bourbonie, beczki po winach pochodzących z Bordeaux czy beczki po sherry, ale pamiętam rok czy 2 lata temu na jednym z masterclassów Deanstona miałem okazję próbować tej whisky także finiszowanej w beczkach po tequili. Więc jak widzicie sami zdarzają się i w tej destylarni różnego rodzaju eksperymenty. Przyjrzyjmy się zatem butelce, no i zobaczmy jak ta whisky pachnie i smakuje. A na etykiecie na samej górze ten właśnie charakterystyczny dla Deanstona budynek. Informacja o tym, że jest to Highland Single Malt Scotch Whisky, czyli whisky pochodząca z regionu Highland, wyprodukowana w jednej destylarni w 100% ze słodu jęczmiennego, no i oczywiście w Szkocji. Poniżej podpisy osób odpowiedzialnych za produkcję, 46,3%. No i taka, bym powiedział, w takim pieczątkowym stylu informacja o tym, że jest to whisky niefiltrowana na zimno, że jest leżakowana w beczkach po bourbonie minimum 12 lat. No i z tego co kojarzę, to Deanston też swoich whisky tutaj nie koloruje, ale informacji na ten temat tutaj znaleźć niestety nie mogę. Na rewersie samej butelki etykieta, krótka nota smakowa, ponownie logo, oczywiście profil jakby kaloryczny, czy informacja o tym, ile kalorii ma Deanston, a w 25 ml ma 65 kilokalorii. No i w zasadzie informacja o tym, kto jest importerem i powtórzona moc. Tyle i aż tyle. W zapachu mamy trochę cytrusów, czy to pomarańczy, czy takich zestów z cytryn. Jest trochę miodowości. Mnie to się kojarzy z pierzgą, ale może być też jakieś takie rzeczy związane z miodem, czy z produktami od pszczelimi. Są takie zbożowe herbatniki, no i trochę takiej właśnie, bym powiedział, jeszcze słodyczy czy karmelu. W smaku jest dla mnie sporo takich pestkowych owoców, zwłaszcza zielonych jabłuszek. Są te zbożowe herbatniki. Jest też taka waniliowa czy rodzynkowa słodycz. I to, co gdzieś się mi też pojawiło w smaku, to tymianek. Ta ziołowość i ten wybijający się tymianek jest na ten moment czymś takim charakterystycznym, z czym kojarzy mi się ta whisky. I kolejna w zestawieniu jest 14-letnia whisky single malt pochodząca z destylarni Clynelish, za którą przyjdzie Wam zapłacić około 350 zł. Clynelish jest jednym z bazowych składników marki Johnnie Walker i znajdziecie go w wielu ich pozycjach, natomiast jako single malt moim zdaniem nie mówi się o nim za wiele, a szkoda. I mam nadzieję, że też poprzez to zestawienie przekonam Was do tego, żebyście tej whisky spróbowali, bo jest ona ciekawa i w jakiś sposób wyróżnia się na tle tego wszystkiego, co mamy dziś dostępne. No dobra, sprawdźmy, jak ta whisky pachnie i smakuje i zobaczmy, co znajdziemy na butelce. Patrząc na tą podłużną etykietę, mamy informację, zaczynając od góry, że jest to Coastal Highland Single Malt Scotch Whisky i tym, że whisky produkowana jest na wybrzeżu, chwali się wiele destylarni, próbując szukać dla siebie pewnego wyróżnika. Mamy kota, który jest herbem założyciela samej destylarni. Informacje o tym, że jest to whisky pochodząca z destylarni Clynelish, że ma 14 lat, że została wydestylowana i zabutelkowana właśnie w tej destylarni w Szkocji, obok destylarni Brora. Tak swoją drogą, Brora to lubiana, szanowana i cholernie droga destylarnia, która od niedawna podobnie wróciła do produkcji swoich destylatów. Rok założenia destylarni, trochę informacji marketingowych, no i informacja o tym, że whisky ta ma 46%.
Nie ma to nigdzie informacji, jak na wielu whisky pochodzących czy produkowanych przez koncern Diageo, czy jest to whisky filtrowana na zimno i czy ma dodatek karmelu. I jeśli takiej informacji nie ma, to zakładam, że tak właśnie jest. W zapachu sporo jest cytrusów. Ja bym powiedział, że nawet taki zest z cytryny czy z pomarańczy. Są owoce pestkowe, trochę morele, może brzoskwinie. Tak czy siak, one też tutaj są dla mnie wyczuwalne. Jest jakaś ziołowość, waniliowość, no i ta taka woskowość, świecowość też nasuwa mi się na myśl, gdy wącham ten whisky. W smaku ponownie owoce pestkowe, miód, karmel, ale zaraz po spróbowaniu tej whisky ona obkleiła dosłownie całe moje usta. Jest taka naprawdę gęsta, intensywna. Jest tutaj też trochę takiej słodyczy, czy trochę karmelu i na końcu wychodzi taki imbir, czy taka delikatna pieprzność. Całkiem przyjemna ta whisky i myślę, że w tej trójce, czy jakby w tych 3 butelkach, o których Wam opowiadałem na samym początku, niczym nie odstaje. Zanim przejdę do kolejnych 3, tym razem dymnych szkockich propozycji, mam do Was ogromną prośbę. Jeśli ten film Wam się podoba i wciąż ze mną jesteście, będę wdzięczny za łapkę w górę. To pomoże algorytmowi pokazać to wideo większej ilości odbiorców. No a jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, subskrybujcie ten kanał, aby o whisky dowiedzieć się czegoś więcej. I pierwszą moją dymną propozycją dla Was jest Ardbeg Uggedal. Ardbeg Uggedal, który swoją nazwę bierze od jeziora znajdującego się niedaleko destylarni, a które znajduje się na szkockiej wyspie Islay. Wyspie chyba najbardziej charakterystycznej i słynącej z produkcji dymnych, intensywnych i nierzadko ciężkich smaków i aromatów, jakie kryją się w butelkach pochodzących właśnie stamtąd. Ardbeg jest jedną z destylarni, która znajduje się na wyspie, a którą miałem okazję odwiedzić w zeszłym roku. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak produkuje się whisky właśnie w tej destylarni, podpinam Wam link. Jeden znajdziecie tutaj, drugi znajdziecie w opisie tego filmu. Sama Ardbeg Uggedal to jedna, bym powiedział, z takich podstawowych pozycji, jaką ma nam do zaproponowania destylarnia, ale moim zdaniem jest to naprawdę solidna porcja whisky. Zresztą będziecie mieli okazję spróbować. To śmiało. Zobaczmy, co znajdziemy na butelce, no i jak ta whisky pachnie i smakuje. Patrząc na butelkę Ardbega, to co wyróżnia w ogóle tą destylarnię, to zielone szkło, czerń i takie elementy złote, które pojawiają się na ich etykietach. Ta etykieta jest, jak wiele z etykiet Ardbega, skromna. Mamy informację o tym, że jest to whisky pochodząca z destylarni Ardbeg, że nazywa się Uggedal, że jest to Islay Single Malt Scotch Whisky, czyli mamy do czynienia z whisky single malt wyprodukowaną w 100% ze słodu jęczmiennego w Szkocji na wyspie Islay. Nie jest to whisky filtrowana na zimno. Nie ma nic na temat tego, czy był dodany kolor, czy tego koloru dodanego nie było. Whisky ma moc 54,2%. I to, co możemy znaleźć na odwrocie, czy na drugiej części etykiety, to w zasadzie wymowę samej tej jakby nazwy oraz to, że była ona leżakowana w beczkach po sherry i w beczkach po bourbonie. Tyle i aż tyle. Dym i jeszcze raz dym. Ten dym uderza tak naprawdę w moje nozdrza w jakimś takim pierwszym kontakcie z tą whisky. No ale później, pod nią, jak już się ten dym odsłoni, mamy mnóstwo słodyczy, takiej cytrusowości. Mamy taką cukierkową słodycz i właśnie takie elementy sherry związane z rodzynkami, daktylami i przyprawami. To tak poświęcając tej whisky niedużo czasu. W smaku bardzo dużo popiołowości, taka dymność mnie osobiście kojarząca się z
ziemniakami wyciągniętymi z ogniska i nie do końca wyczyszczonymi, co stawia taki posmak na języku. Jest trochę pieprzności, ale pod tym wszystkim trochę skóry, trochę czekolady, trochę słodyczy i mnóstwo takich, bym powiedział, włoskich przypraw, jak na przykład oregano. Z tym mi się kojarzy ta whisky, ale dając jej dużo więcej czasu, jakby ona sobie trochę pooddychała, to myślę, że tutaj kryje się dużo więcej. I drugą w zestawieniu dymnych whisky jest 10-letnia Port Charlotte, która produkowana jest w destylarni Bruichladdich. Z Ardbeg do Bruichladdich jest mniej niż godzina drogi samochodem i jeśli znowuż jesteście ciekawi, jak wygląda w ogóle destylarnia Bruichladdich, czego można tam się dowiedzieć i jak wyglądała moja degustacja właśnie w magazynach w tej destylarni. I tutaj i w opisie tego filmu macie podpięty link do mojej przygody właśnie w tej destylarni. Sama destylarnia Bruichladdich znana jest z tego, że produkuje 3 takie typy whisky. Niedymną wersję Classic Laddie, wersję dymną Port Charlotte i ekstremalnie dymnego Octomora. Ekstremalnie dymnego, bo jest to chyba najbardziej dymna whisky, jaką obecnie wypuszcza jakakolwiek marka na świecie i kilkukrotnie przewyższa przeciętną standardową, czy przeciętny standardowy poziom zadymienia whisky, które produkuje się na Islay. Bruichladdich cenię też za design. Te ich butelki są naprawdę eleganckie, wyróżniające się i padające w oko. No dobra, zobaczmy, co znajdziemy na etykiecie. No i jak ta whisky pachnie i smakuje. Chwytając za butelkę Port Charlotte, możemy przeczytać, że jest to Port Charlotte Heavily Peated Islay Single Malt, czyli znowuż bardzo dymna, bardzo intensywna whisky single malt pochodząca z wyspy Islay, że jest to whisky 10-letnia, która spędziła 10 lat w dębowych beczkach. Jest to whisky o mocy 50%, no i w zasadzie na tyle butelki nie znajdziemy zbyt wiele informacji na jej temat. Sama ta butelka trzyma całkiem nieźle cenę i przyjdzie Wam zapłacić za nią około 250 zł. Kolor tej whisky jest zdecydowanie mniej intensywny niż w przypadku tych niektórych poprzednich whisky, o których Wam opowiadałem. W zapachu znowuż na pierwszy ogień ta duża moc, więc uważajcie z nosem, a następnie dym. Jest go trochę mniej niż w Ugedalu, moim zdaniem, a pod nim delikatna pieprzność, taka bym powiedział związana z czarnym pieprzem. Jest też dużo znowuż cytrusowości i takiej świeżości z tych cytrusów, ale i taka cukierkowa, landrynkowa słodycz też się tutaj znajdzie. W smaku ta dym i ta pieprzność przeplata się ze słodyczą, zwłaszcza jeśli damy tej whisky dosłownie chwilę. Pojawiają się te cytrusy, ja bym powiedział, że nawet jakieś pomelo czy jakieś takie melonowate owoce mi się tu w smaku pojawiają. Jest też taka mineralność, która kojarzy mi się z winami produkowanymi na glebach wulkanicznych. Mam wrażenie, że też jest jej tutaj całkiem sporo, ale znowuż, jeśli damy tej whisky trochę więcej czasu, znajdziemy w niej, tak mi się przynajmniej wydaje, dużo więcej niż tylko taka powierzchowna analiza. I ostatnią w dymnej części Szkotów jest whisky pochodząca z destylarni Kilchoman. Destylarnia ta znajduje się na zachodzie wyspy Islay. Jest to niewielka destylarnia, jeśli spojrzymy na nią pod kątem wolumenu whisky, jaką produkuje. Natomiast destylarnia ta lubi eksperymentować z różnego rodzaju beczkami, różnego rodzaju wypustami, które są bardzo nietypowe, ale które też z mojego punktu widzenia charakterystyczne dla tej destylarni. Znowuż, jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda destylarnia Kilchoman, w opisie tego filmu, ale i tutaj podpinam Wam mojego vloga z wizyty tam. A tutaj mamy do czynienia z whisky, która
jest leżakowana przede wszystkim w beczkach po Sherry Oloroso, ale i w beczkach po bourbonie. Sprawdźmy zatem, co znajdziemy na etykiecie, no i jak ta whisky pachnie i smakuje. Patrząc na samą butelkę Kilchomana, ja osobiście nie mam wątpliwości, z jaką whisky mam do czynienia. Na samej górze jest emblemat mówiący o tym, że jest to whisky pochodząca właśnie z tej destylarni, że jest to Isla's Farm Distillery, bo chyba Wam o tym nie wspomniałem, ale właśnie Kilchoman jest farmą, która przy okazji swojego działania produkuje także whisky. Jest to whisky, która nie ma dodatku karmelu, więc ten kolor, który tutaj widzicie, jest naturalnym kolorem wypracowanym przez beczkę, no i nie jest ona filtrowana na zimno, ma 46% mocy, na rewersie tej etykiety mamy możliwość zeskanowania sobie QR-kodu, aby dowiedzieć się o tej whisky trochę więcej. Mamy informację, że 70% beczek były to beczki po Sherry Oloroso, a 30% to beczki po bourbonie. Mamy importera, no i w zasadzie to tyle. W nosie, poza dymem, który jest tu oczywiście wyczuwalny, ale tak jak w przypadku dwóch poprzednich whisky nie jest tak intensywny, mamy do czynienia ze słodyczą pochodzącą właśnie z beczek od Sherry. Dla mnie jest tutaj bardzo dużo takich czerwonych owoców, czekolady, trochę skóry, czy nawet takiego tytoniu, ale ta słodycz jest niezwykle intensywna i bardzo ładnie przeplata się z dymem. W smaku, bym powiedział, jest karmelowa, nawet z takimi nutami może orzechów. Jest dla mnie tutaj trochę kawy speciality, jest trochę gorzkiej czekolady, no i słodyczy pochodzącej właśnie z beczek czy po bourbonie, czy po sherry. Sporo rodzynek, sporo czerwonych owoców. No przyjemne są te whisky pochodzące z wyspy Islay. Nie powiem, no ale to w zasadzie jestem ciekaw Waszego zdania. Dajcie znać, która z tych pozycji, jeśli oczywiście ich próbowaliście, Wam smakuje najlepiej. A teraz przejdźmy do kolejnych whisky, które dla Was przygotowałem. Ze szkockiej wyspy Islay zabieram Was do Stanów Zjednoczonych, no bo teraz mam dla Was 3 propozycje bourbonów, które warto spróbować na start. Ale zanim opowiem Wam o tych 3 propozycjach, przypomnę Wam, jakie warunki musi spełnić alkohol, aby mógł być nazywany bourbonem. Jedną z takich podstawowych zasad jest to, że whisky ta musi być produkowana na terenie Stanów Zjednoczonych bądź terenach mu podległych. W zacierze musi być minimum 51% kukurydzy. Bourbon musi być leżakowany tylko i wyłącznie w świeżych, dębowych beczkach. Bourbon nie może być koloryzowany. To znaczy, że ten kolor, który widzicie w bourbonie, musi pochodzić tylko i wyłącznie z samej beczki, no a jedynym dozwolonym dodatkiem do alkoholu może być woda. Skoro mamy już zbudowane fundamenty, to lećmy z moimi propozycjami. A swoje zestawienie zaczynam od bourbonu pochodzącego z destylarni Wild Turkey o nazwie Rare Breed. Wild Turkey była jedną z pierwszych marek bourbona, którą miałem okazję próbować i w jakiś taki szczególny sposób zapadła mi w pamięci. No dobra, sprawdźmy, co znajdziemy na etykiecie, no i jak ta whisky pachnie i smakuje. Patrząc na butelkę Wild Turkey, mamy ogromnego indyka, informację o tym, że jest to whisky pochodząca właśnie z destylarni Wild Turkey, że ma nazwę Rare Breed, że jest to Kentucky Straight Bourbon Whisky, jest to barrel proof, czyli jest to bourbon, który nie był rozcieńczany wodą i ma moc beczki. O tym za chwilę. Mamy też podpis pana Jimmy'ego Russella i informację o tym, że whisky ta ma 116,8 proof. Jest to amerykańska miara, jaką mierzy się zawartość alkoholu i różni się ona trochę od szkockiego proof. Ale o tym nie będę Wam opowiadał w tym filmie, bo możecie znaleźć, i to w zasadzie też Wam podepnę, jeden z moich shortów, który opowiada różnicę między szkockim a amerykańskim proof. No i jeśli sobie te 116,8
podzielimy na pół, no to mamy 58,4% mocy w tej butelce, więc jak za alkohol, który dostaniemy poniżej 200 zł, bo za jakieś 170 zł można kupić już ten bourbon w mocy beczki, uważam, że jest to naprawdę świetnej jakości bourbon w tym przedziale cenowym. W zapachu czuć przede wszystkim tę moc, no ale nie oszukujmy się, jest tu prawie 60%, jeśli chodzi o zawartość alkoholu, ale jest on bardzo słodki. Ja mam takie wrażenie, że jest tu dużo takiej daktylowej słodyczy, dużo takiej wanilii. Jest też taka pikanteria, czy pieprzność nawet delikatna. Całkiem sporo takiego palonego drewna, no i jakieś takie nuty goździkowo-cynamonowe. W smaku mocny, bardzo taninowy dla mnie, ale też niezwykle słodki, bardzo intensywny. Dużo tutaj cynamonu czy goździków, nawet takiej gałki muszkatołowej. Całkiem sporo ananasa, takiego kandyzowanego ananasa, a w zasadzie to początek, jaki ten bourbon kryje, no bo jeśli dodamy do niego trochę więcej wody, rozcieńczymy go, obniżymy tą moc alkoholu, to na pewno wyłonią się takie dodatkowe związki smakowe i zapachowe, które nam go jeszcze bardziej rozbudują. Kolejną propozycją, którą mam dla Was w moim zestawieniu, jest Sazerac Rye. Żytnia whisky, aby można było ją tak nazwać, musi mieć w zacierze minimum 51% żyta, co sprawia, że jest ona mniej słodka, a jest bardziej przyprawowa, bardziej intensywna i ja preferuję żyto nad bourbonem właśnie przez ten charakter zdecydowanie, nie wiem, większego kopa czy takich większych jaj, które moim zdaniem ten alkohol ma. Sazerac Rye pochodzi z destylarni Buffalo Trace, no i jeśli jesteście na mojej grupie Pogaduchę o whisky, którą znajdziecie na Facebooku, mogliście oglądać zdjęcia, które ostatnio wrzuciłem, a które pokazały, jak destylarnia znalazła się pod wodą. Niestety, przez ekstremalne warunki pogodowe, jakie panowały w Kentucky, destylarnia ma problem, musiała wstrzymać produkcję, no i teraz osusza zakład, inwentaryzuje beczki, no i powoli przywraca go do ponownej produkcji. Mam nadzieję, że to, co się tam wydarzyło, nie wpłynie na jakość produkowanych przez nich destylatów. Przyjrzyjmy się butelce, no i zobaczmy, co kryje żyto w środku. Patrząc na butelkę Sazerac Rye, widzimy nazwę własną, informację o tym, że jest to Straight Rye Whisky, ma 45% mocy, no i w zasadzie to tyle. Żytko to jednak żytko. Prażone zboże, sporo dębiny, taka pieprzność, intensywność na języku, dużo ziół, dla mnie rozmaryn, no i ta słodycz gdzieś bardzo ładnie schowana, tak że nie przeszkadza mi w odbiorze tego alkoholu. Whisky ta jest przyjemna i kremowa, ziołowa, ten pieprz, ten rozmaryn się tutaj pojawiają. Jest też coś takiego pochodzącego jakby z produktów od pszczelich, co kojarzy mi się z jakimś taką miodową słodyczą. Jest sporo toffee, jest karmel, jest ta dębina, czy to takie palone drewno, ale ta intensywność, pieprzność na języku jest jednak zdecydowanie inna niż w przypadku bourbona. I ostatnią z propozycji, jaką dla Was mam, jest Woodford Reserved, ale nie ten, o którym już nieraz mogliście ode mnie słyszeć, a Woodford w wersji Double Oaked. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym Woodfordem, który został przelany na następne kilka do kilkunastu miesięcy do nowych tostowanych i wypalanych beczek, aby nadać mu intensywniejszego i koloru, i smaku. Sam proces przygotowania beczek składał się z takich dwóch elementów. Na początku drewno było tostowane, czyli przez dłuższy okres czasu poddane wysokiej temperaturze, około 250 stopni, aby zmienić trochę strukturę drewna i wydobyć czy stworzyć w nim takie związki smakowe i zapachowe, które później z drewna przejdą właśnie do destylatu. Następnie beczka została wypalona i poddana wysokiej temperaturze, takiemu żywiemu ogniu, który stworzył warstwę węgla na jej wewnętrznej powierzchni,
po to, aby później, gdy Woodford trafi do tej świeżej beczki, można było, czy mógł on jeszcze intensywniej z nią pracować i przejąć te zapachy i smaki, które są tak charakterystyczne dla świeżej, wypalonej beczki. W efekcie mamy Woodforda, który przeszedł taką dodatkową maturację, taki dodatkowy proces leżakowania. No i czego się tutaj spodziewać? Zdecydowanie bardziej intensywnych, dębowych, drzewnych smaków i zapachów. Patrząc na butelkę Woodford Double Oaked, mamy do czynienia z produktem premium. Butelka jest niska, elegancka, krępa i naprawdę dobrze prezentuje się na regale. Mamy informację o tym, jak nazywa się ta whisky. Mamy dodatkową taką naklejkę przy etykiecie, że jest to właśnie whisky, która była finiszowana w nowych, mocno tostowanych i lekko wypalanych beczkach, że ma 43,2% mocy, no i że jest to Kentucky Straight Bourbon Whisky finiszowana po raz drugi w dębowych beczkach. W zasadzie to tyle. Na odwrocie samej butelki mamy informację, że 30 ml tego bourbona ma 71 kilokalorii. Zobaczmy, jak ta whisky pachnie i smakuje. W zapachu jest bardzo przyjemny, bardzo intensywny. Dla mnie jest tutaj bardzo dużo słodyczy, takiej wanilii, czy nawet bym powiedział takiego brązowego cukru z cynamonem, który kojarzy mi się z cynamonkami. Jest mnóstwo taninowości, takiego świeżego drzewa. Jest gałka muszkatołowa i sporo przypraw. W smaku jest bardzo taninowy. Mam wrażenie, że po spróbowaniu wręcz te taniny ściągają mi tak usta, ale zarazem jest bardzo słodki, bardzo przyjemny. Jest tutaj dla mnie dużo takiej gałki muszkatowej, pieprzu, cynamonu, przypraw, wanilii, takiej słodyczy z brązowego cukru. Naprawdę bardzo fajna i solidna pozycja dla kogoś, kto lubi słodkie alkohole, chociaż pamiętajcie, tutaj w tym nie ma ani grama cukru. Wszystko to zrobiła beczka, a w zasadzie te dwie beczki, w której ten bourbon leżakował. No to teraz Irlandia i irlandzkie whisky, które mam Wam do zaproponowania. I jedną z takich propozycji jest właśnie irlandzki Redbreast. Jest to whisky, która produkowana jest w destylarni Midleton. Jest to whisky single pot still, czyli taki bardzo charakterystyczny dla Irlandii styl whisky, który wykorzystuje słodowany i niesłodowany jęczmień do jej produkcji. Tak swoją drogą, jeśli trochę więcej chcecie dowiedzieć się w ogóle o historii irlandzkiej whisky, to tutaj podpinam Wam moją rozmowę na temat irlandzkiej whisky z Jakubem Sienkiewiczem. Podpinam ją też zresztą w opisie. Jeśli ten temat Was interesuje, to śmiało oglądajcie albo przypnijcie sobie ten film, żeby zobaczyć go później. Wracając do Redbreasta, mamy tutaj do czynienia z whisky trzykrotnie destylowaną. Whisky według wielu moich znajomych łagodniejszą w odbiorze, taką delikatniejszą i też przyjemniejszą do picia, która choć nie ma na butelce oznaczenia wieku, wiem, że leżakowała od 9 do 12 lat w beczkach po bourbonie i po sherry, po to, aby na koniec przez około rok trafić do beczek pierwszego napełnienia po sherry właśnie z bodegi Lustau. Czyli mamy tutaj do czynienia z klasycznym irlandzkim single pot stillem, który był leżakowany i finiszowany w beczkach po sherry. Zobaczmy, co znajdziemy na etykiecie, no i jak ta whisky pachnie i smakuje. Przyglądając się etykiecie Redbreasta, sami widzicie, że różnica pomiędzy Sazerakiem a tą butelką jest zdecydowana. Mamy informację, że jest to Redbreast Single Pot Still Irish Whisky, że pochodzi ona z edycji Iberian Series. Tak swoją drogą chętnie tą edycję spróbuję i trochę bardziej poeksploruję. Mamy informację, że jest to Lustau Edition, Sherry Finish. Mamy delikatny profil smakowy, a w zasadzie jakie nuty smakowe i zapachowe można po tej whisky próbować, czy próbować z niej wydobyć. Że ma ona 46%, no a na tyle butelki dłuższy profil smakowo-zapachowy, informacje o kaloryczności, no i że whisky ta pochodzi z destylarni Midleton.
Już w pierwszym kontakcie nosa z tą whisky czuć, że nie mamy do czynienia z whisky z pierwszej łapanki. Dla mnie bardzo dużo pomarańczy, bardzo dużo słodyczy, a nawet takiej kandyzowanej pomarańczy się tutaj znajduje. Sporo suszonych ziół. Ta słodycz, taka bym powiedział dodatkowa, daktylowa czy nawet rodzynkowa też się tutaj znajdzie. Może delikatna czekolada, ale w zapachu ta whisky jest naprawdę bardzo przyjemna. W smaku dębina przeplata się ze słodyczą, taką bym powiedział daktylowo-rodzynkową. Czuć zest z pomarańczy, czy nawet takie cytrusy. Jest dla mnie też sporo tutaj czekolady, czy nawet takiego cynamonu i nawet jakaś taka śliweczka by się tu znalazła, więc jak na irlandzką whisky jest to naprawdę bardzo fajna pozycja i jestem przekonany, że jakby jej dać trochę więcej czasu, no i jakby sobie trochę pooddychała, to jeszcze więcej można by było z niej wyciągnąć. I ostatnią, 11. dobrą whisky na start, którą moim zdaniem warto spróbować, jest 16-letni Bushmills. Mam wrażenie, że na tym kanale całkiem sporo powiedziałem już o Bushmillsie, no bo znajdziecie tutaj mój ponadgodzinny wywiad z ambasadorem, obecnym ambasadorem marki, gdzie rozmawiamy sobie o początkach Bushmillsa, jego dobrych i złych czasach, o tym jak dostosowywał i zmieniał się do obecnie panujących warunków. Robiłem Wam też już taki masterclass, czyli przekrojówkę najpopularniejszych Bushmillsów, abyście dowiedzieli się o nich trochę więcej i poznali tą markę trochę lepiej. No a dzisiaj 16-letni Bushmills, który nie tak dawno pojawił się na polskim rynku, a na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Czytając etykietę tej whisky mamy informację, że jest to najstarsza licencjonowana destylarnia na świecie, że jest to whisky 16-letnia single malt Irish whisky. Nie jest to pod styl jak Redbreast, a mamy tutaj do czynienia z klasycznym single maltem, że była ona leżakowana w beczkach po Sherry Oloroso, po Bourbonie i finiszowana w beczkach po Porto. Czuć czerwone owoce. Mam wrażenie, że jest też tutaj całkiem sporo marcepanu, ale ta whisky nie jest tak słodka jak chociażby Redbreast. Kandyzowane skórki z pomarańczy. Może trochę wanilii, delikatnie przyprawowość, może bym powiedział nawet takie trochę suszone wiśnie, jakie dostaniecie w Lidlu, ale zapachem whisky te dość wyraźnie różnią się od siebie. W smaku jest więcej przypraw, zdecydowanie mniej słodyczy. Ta whisky jest dla mnie bardziej wytrawna. Powiedziałbym, że nawet taką tarninę w niej wyczuwam. Są kandyzowane pomarańcze. Ten marcepan też gdzieś jest, ale ta taninowość, czy właśnie takie bardziej suszone przyprawy są dla mnie czymś bardziej charakterystycznym dla tej whisky. Jeśli powiem Wam, że mamy to chyba się nie pomylę, prawda? Cieszę się, że dotrwaliście ze mną do końca tego odcinka, całkiem długiego odcinka, ale mam też takie przekonanie, że lista, którą dla Was przygotowałem, będzie czymś przydatnym i czymś, co pomoże Wam wybierać trochę mądrzej i trochę rozsądniej wydawać swoje pieniądze. A jeśli jesteście tu po raz pierwszy, no i do tej pory nie daliście suba, dajcie go, aby o whisky dowiedzieć się trochę więcej. Wszystkie linki, wszystkie jakieś dygresje, o których Wam opowiadałem, znajdziecie w opisie tego filmu. No i w zasadzie to tyle. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych materiałach.